Ile kosztuje wolność. W strefie komfortu jest przyjemnie i fajnie, ale nie zawsze uzyskamy tam to, czego szukamy. Jakie piękne życie można mieć, wystarczy chcieć. Czy nie jest to jakiś poziom kajdan, który zakładamy? Coś nas blokuje. Co konkretnie nas blokuje? Wiecie, jaki jest główny powód kłótni w małżeństwach? Kojarzy mi się ze swobodą, z pięknem życia. Dzisiaj wolność jest w zasięgu ręki każdego z nas. Każdy z nas jako obserwator widzi zupełnie coś innego, patrząc w ten sam punkt. Każdy z nas w tę grę gra. Media budują w nas poczucie strachu, bardzo często. Wiecie, czemu tak jest? Nasza uwaga jest w interesie wielu grup. Na końcu to ty wybierasz. To jeden z najcenniejszych kapitałów, który możemy mieć w życiu. Zapowiedź będzie bardzo krótka, ale bardzo Was proszę o wsparcie. Przed Wami pomysłodawca metamorfozy finansowej Dawid Kozioł. Zróbcie hałas. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje wolność? My, Polacy, coś o tym wiemy. Zabory, powstania. 123 lata nie byliśmy obecni na mapach Europy. Kilkadziesiąt lat sowieckiej okupacji, którą przeżyło wiele osób, będących również dzisiaj z nami na sali. I od niespełna 40 lat cieszymy się wolnością. Dziś wolność mierzy się z innymi ograniczeniami. Nie mamy jednego jawnego okupanta, który stoi nad nami i nas ogranicza. Zagrożenia dotyczące wolności są zupełnie gdzie indziej. Żyjemy w erze informacyjnej. Każdego dnia do każdego z nas spływa mnóstwo informacji. Tysiące bodźców. Tysiące determinacji, kreujące w nas konkretnego rodzaju zachowania, programowanie i często kierunek, który nie jest sprzyjający. Być może niektórzy z Was zastanawiają się, czemu od takiego tematu dzisiaj rozpocząłem. Czemu na konferencji finansowej zwracam uwagę właśnie na ten punkt. Ponieważ głęboko uważam, że dzisiaj wolność jest w zasięgu ręki każdego z nas. Ogrom potencjału, ogrom możliwości dzisiaj w Polsce jest na wyciągnięcie każdego z nas. I te ograniczenia są zupełnie gdzieś indziej. Od kilkunastu lat zajmuję się finansami. Dzisiaj powiem parę informacji o tym, jak podchodziłem kilka lat temu do obszaru finansów, do majątku, co mnie determinowało, a jaką mam dzisiaj w tym obszarze refleksję. Dziś wiem, że finanse są jednym z istotniejszych elementów naszego życia, ale nie najważniejszym. Finanse wpływają na każdą ważną dziedzinę naszego życia, bezpośrednio bądź pośrednio. I możemy zagubić się na tej drodze, będąc biernymi w obszarze finansów, ale również zagubić się, jeżeli będziemy zbyt aktywni, zbyt mocno nastawieni na tak zwane bogacenie się. I wolność, o której dzisiaj rozpocząłem, kojarzy mi się ze swobodą, z pięknem życia. Bo jeżeli zastanowimy się na pewnym poziomie, dlaczego tutaj jesteśmy, no to żeby korzystać. Jaki cel? Łatwość, piękność w życiu. Nawet zarabiamy pieniądze, chodząc do pracy. Niektórzy już nie pracują w tej formie, tylko obracają majątkiem. Generujemy pieniądze po to, żeby korzystać. Czuć kolejny poziom swobody. A na końcu to od nas samych, od naszych decyzji zależy to, w jakim kierunku podążamy. I warto, żebyśmy rozpoczęli od tego, byśmy się wspólnie zastanowili, skąd pochodzą nasze decyzje. Każdy z nas ma inny świat wartości. Każdy z nas inaczej obserwuje rzeczywistość, która go otacza. Każdy z nas jako obserwator widzi zupełnie coś innego, patrząc w ten sam punkt. Niemniej są zbieżne tematy. Są zbieżne punkty, które wpływały lub wpływają na nas i prowokują w nas konkretne zachowania, konkretne schematy. Prowokują, determinują, wcale nie zmuszają. I o nich kilka słów. Szkoła uczy nas, byśmy nie wychodzili naprzeciw, byśmy się nie wyróżniali. Jeżeli mamy coś fajnego do powiedzenia, byśmy nie podnosili ręki,
Byśmy uśrednieni byli. Budując pewien poziom schematu komfortu, strefy komfortu. A jak wiecie, Jacek Walkiewicz o tym wielokrotnie mówi, w strefie strachu jest możliwy tylko i wyłącznie rozwój. W strefie komfortu jest przyjemnie i fajnie, ale nie zawsze uzyskamy tam to, czego szukamy. Social media. Kto z was uczestniczy w tak zwanych social media? Instagram, Facebook, TikTok. Podnieście proszę rękę do góry. Dzięki wielkie. Social media pokazują nam bardzo często, te rolki, które ostatnio zostały wprowadzone, jest tego już naprawdę coraz więcej, pokazują, jak łatwy jest sukces do osiągnięcia. Jakie piękne życie można mieć. Wystarczy chcieć. I z jednej strony tak, i z jednej strony nie. Ale jakie poczucie buduje często w nas taka informacja, którą widzimy w social mediach? Jest to proste, fajne, wystarczy nas obserwować, a jeżeli ci nie wychodzi, to z tobą jest problem. Jaki schemat budujemy na poziomie czegoś takiego? Reklamy mówią kup, kup, kup. Ta jedna rzecz kolejna, którą możesz nabyć, usługa, którą możesz uzyskać za konkretne pieniądze spowoduje, że będziesz szczęśliwy. Właśnie tego ci brakuje. To jest to coś, czego jeszcze nie odnalazłeś, ale my ci to dostarczymy. A jeżeli cię nie stać, nie ma problemu. Instytucje finansowe przyjdą z odsieczą. Zaproponują ci mini ratki, mini kredyciki. Uzależnią was od systemu. Uzależnią was, ponieważ to jest konkretny cel. Młode osoby mają budowane te konkretne zachowania w ten sposób, że wręcza się im karty kredytowe. Nabywaj. Nieważne, że nie masz, nabywaj. Czy nie jest to jakiś poziom kajdan, który zakładamy? Tak. Dla mnie tak. Czy ogólnie rzecz biorąc kredytowanie się jest złe? Nie. Ale konsumpcyjne kredytowanie uważam, że tak. No i media, które wraz z agentem specjalnym w pewien sposób realizujemy. Też traktujemy siebie w pewien sposób jako media, ale to trochę inne. Media budują w nas poczucie strachu, bardzo często. Wiecie czemu tak jest? Bo to się sprzedaje. Bardzo prosto nam przekazać coś strasznego, czymś postraszyć. Człowiek to uzyskuje i wtedy dzieje się jedna rzecz, którą chcę dzisiaj mocno podkreślić. A mianowicie jesteśmy coraz więcej na zewnątrz i coraz mniej w środku siebie. Coraz więcej nasza uważność, nasza aktywność jest przekierowana gdzieś indziej, a nie jesteśmy uważni na tym, na czym nam najbardziej warto by byłoby zależało. Na nas samych. I na końcu w tym wszystkim jedno jest piękne. I tutaj właśnie widzę tę przestrzeń dotyczącą wolności. I ona tutaj ewidentnie jest. A mianowicie na końcu to ty wybierasz. To ty decydujesz. To właśnie te małe decyzje i większe decyzje, które podejmujemy na co dzień, dają przestrzeń do rozwoju, albo stwarzają zagrożenia budowania większego poziomu zależności, również finansowej zależności, ale nie tylko finansowej zależności, o której również będę dzisiaj mówił. Na końcu to my wybieramy. I tu widzę przestrzeń na wolność. Ale warto być uważnym i warto być świadomym tego, że nasza uwaga jest w interesie wielu grup. I ta uwaga chce być zagospodarowana w przestrzenie, które często nie budują u nas sprzyjającego rozwoju. Chcę wam opowiedzieć pewną historię młodego chłopaka, który mając kilkanaście lat miał taki status. Wracał ze szkoły, rzucał tornister w kąt, włączał komputer i od tego momentu 8-10 godzin dziennie grał w Counter Strike'a. Kto zna taką grę? Bardzo proszę, rękę do góry. O, sporo graczy. Ten młody chłopak uciekał od rzeczywistości. Czy ona była jakaś wyjątkowa? Czy ona była czymś, co się odróżniało od wielu innych osób? Nie. Urodził się w latach 90. Jego rodzina, w której mieszkał, nie przelewało się, brakowało na wiele rzeczy, ale komu nie brakowało wtedy? Wielu osobom brakowało. Uciekał. Szukał ujścia. To ujście uzyskiwał w Counter Strike'u. Grał w grę. Online. Wprawdzie nie ma tam od save'a, ale możesz się respić, prawda? I wiecie co? Gdyby tak grał latami i nie przestałby realizować właśnie tego scenariusza, to byłby w stanie zbudować coś, co mogłoby u nas teraz na potrzeby tego spotkania wybrzmieć jako piękne życie, łatwe życie, budować jakieś wartości. Jeżeli on się zamknął i nie przez chwilę, bo warto sobie zagrać czasami, jest okej, ale 8-10 godzin dziennie, od poniedziałku do niedzieli najczęściej, lekceważąc elementy edukacji. Wyobraźcie sobie, jakie jego życie mogłoby być. Gdyby nie pojawiła się inspiracja.
Bo w wieku mniej więcej 20 lat, po 8 latach grania w ten sposób, grał na takim poziomie, że prawie na tym zarabiał. Spotkał swojego mentora, nauczyciela, kogoś, kto mu dał przykład i powiedział mu jedną bardzo ważną rzecz. Fajnie, że grasz w grę. A może by zagrałbyś w grę, która jest troszeczkę trudniejsza, nie da się grać od save'a i daje przestrzeń na to, żeby pragnienia i marzenia, które się powołało w swojej głowie, by się zamanifestowały. Tą grą jest nasze życie, bo czym innym jest. Więc zaczął grać. Właśnie w tej formie. I w ten sposób. Stał się świadomym graczem. Czy porzucił od razu Counter-Strike'a? Nie. Miał swoje lata, że potrzebował tam wrócić. Wiecie czemu? Bo to było uzależniające. Po prostu to było uzależnienie. Nic więcej. No ale zbudował konkretny koncept na podstawie kapitałów, które zrozumiał krok później. Zaczął pracować nad swoimi finansami, nad swoim bogactwem. Kilka lat mu to zajęło, żeby cokolwiek osiągnąć. Dzisiaj będę mówił o poziomach finansowej zależności i w ramach nich poruszał się właśnie w tamtym okresie. Historia, o którą opowiadam, jest moją historią. Ja byłem tym graczem. Niektórzy na sali dzisiaj będące osoby są moimi przyjaciółmi i znają mnie z tej historii, z tego okresu, że lubiałem właśnie grać w te gry. Dawało mi to takie ujście emocjonalne i trzeba to jasno powiedzieć i przyznać. I wiecie co? Postanowiłem sobie w wieku tych 20 lat. Mentor mi to zbudował. Tak, zbuduję pieniądze, cash flow, biznes, majątek. Tak, żebym w wieku 30 lat nie musiał pracować, tylko mógł pracować. Tak, żebym nie miał już nigdy sytuacji, którą miałem wtedy, czyli brakowało mi na podstawowe elementy do funkcjonowania, jak byłem mały, bo ja dość szybko jako nastolatek potrzebowałem wydorośleć. I przeszkadzały mi pewne elementy i interpretowałem swoje szczęście. Interpretowałem swoje życie ze statusem majątkowym. Znacie takie osoby? To jest ślepa droga. Ale dziś to wiem. Na mocy tego zbudowałem kompetencje, majątek, zbudowałem biznes i zrozumiałem, że kapitały, które w życiu warto by występowały, są zupełnie gdzieś indziej. Choć finanse są równie istotne, ale są inne kapitały, które warto mieć na swoim względzie. A mianowicie kapitał zdrowie. Na mocy tej całej historii zgrubłem 70 kg. Ważyłem więcej kilogramów niż teraz. Ważyłem 158 kg. Pieniądze miałem. Majątek się budował. Kompetencje finansowe rosły. Ale miałem wyzwanie z zawiązaniem buta. Czy to jest wolność i swoboda? No nie. Więc kapitał zdrowia jest bardzo istotny, bo jeżeli coś budujemy, to potrzebujemy mieć witalność do tego, żeby z tego korzystać. Relacje. Powiem wam, że to jest jeden z, nie wiem czy nie najcenniejszy kapitał z tych wszystkich, które tu wymieniam. Ciężko mi zresztą określić, który jest najistotniejszy. Na sali jest wielu moich przyjaciół, wielu moich partnerów, wielu moich współpracowników. Wiele z tych osób dzisiaj jeszcze mówią: Dawid, będzie dobrze, Dawid, dasz radę. Ja potrzebuję takich ludzi mieć obok siebie. I powiedziałem sobie dzisiaj, że powiem wam pewną historię z dnia wczorajszego. A mianowicie wczoraj miałem jeden z największych poziomów tremy w swoim życiu. Zastanawiałem się, jak wystąpię tutaj, jak to będzie wyglądało, czy przekażę tę wartość, którą chcę przekazać. Miałem z tym wyzwanie. Czy to jest normalne? Uważam, że tak. Czy w obszarze finansów również takie elementy w wyzwaniu również możemy mieć? Tak. I wtedy w odsiecz przychodzą nasi przyjaciele, nasza rodzina, partner życiowy. Przychodzą bliscy. I właśnie wczoraj mnie to spotkało, a mianowicie moja struktura, moi współpracownicy, moi przyjaciele podnieśli mnie do góry. Było to dla mnie niezbędne. To jest kapitał, który naprawdę warto o niego zadbać. Relacje z ludźmi. Najbliższymi. Wiedza i doświadczenie. W swojej książce napisałem taką część mówiącą o pułapce bierności. Bardzo często przekazujemy wiedzę i tej wiedzy jest ogrom teraz w sieci. Mamy erę informacyjną, dociera do nas mnóstwo informacji. Ale jest coś takiego jak pułapka bierności, z którą wiele osób spotyka się choćby z metamorfozy finansowej, którą dzisiaj będziemy również podsumowywać. A mianowicie uzyskujemy informacje, wiemy coraz więcej, ale dalej stoimy w tym samym punkcie. Coś nas blokuje. Co konkretnie nas blokuje? Często właśnie ten element związany z tym, że byliśmy w strefie komfortu i boimy się po prostu tej kolejnej strefy, czyli strefy strachu. I tam znów warto, żeby obok pojawiła się jakaś osoba. U nas to jest planer finansowy, który daje te wsparcie. Proszę, niech podniesie rękę osoba, która pracuje z planerem finansowym. Rękę do góry.
Rozejrzyjcie się bardzo, proszę. Dzięki wielkie. I to doświadczenie może pojawić się tylko wtedy, jeżeli tę wiedzę, którą uzyskujemy, będziemy przekonwertowali w czyn. Jeżeli będziemy działać, jeżeli ta proaktywność się pojawi, nie bierność, bo jeżeli nie, to będzie pułapka bierności. A pułapka bierności również prowadzi w stronę zależności. Finanse. Znów, bardzo często o tym myślę, bo z jednej strony jak robimy jakieś wystąpienia, robimy jakieś nagrania, nie tylko z Grzegorzem, bo z innymi osobami również miałem przyjemność nagrywać, to zastanawiam się, jak zaakcentować ważność finansów osobistych i w ogóle ważność majątkową w życiu. Bo z jednej strony, nie jest to najważniejszy element życia. Tak uważam dzisiaj. Kiedyś uważałem inaczej, przyznaję. Dzisiaj uważam zupełnie inaczej. Ale z drugiej strony też, żeby nie bagatelizować tego tematu, bo często słyszę, zdrowie najważniejsze, dlatego nie zajmuję się finansami. Rodzina najważniejsza, dlatego nie zajmuję się finansami. Ja to odbieram w formie wymówki. Tak jak moją wymówką było, nie zajmuję się zdrowiem, ponieważ potrzebuję zbudować pieniądze, bo właśnie ich mi brakowało do szczęścia. Finanse są istotnym elementem i dzisiaj będę chciał wam pokazać punkt, do którego warto dążyć każdej osobie w mojej ocenie, żeby nie wiązać sobie rąk w życiu, nie budować sobie poziomów zależności i móc w łatwy sposób korzystać z tego, co nas otacza. Finanse są kolejnym elementem, o które warto zadbać i cieszę się, że wspólnie realizujemy właśnie tę misję. Podnosimy świadomość finansową w Polsce. Nie tylko w obszarach inwestycyjnych, czym zajmuje się InvestCaps. Tutaj wielkie wsparcie dla nas od InvestCaps, od wszystkich prelegentów i tego, co tutaj można doświadczać. Ale inwestowanie jest to krok, kawałek dalej przed podstawami, a te podstawy są równie istotne. Bo jeżeli się ich nie ma, ma się zaburzone bezpieczeństwo lub krótkofalowo podejmować się będzie decyzje inwestycyjne. Zaufanie i wiara. I tutaj mam na myśli zaufanie do siebie i wiara w siebie. To jeden z najcenniejszych kapitałów, który możemy mieć w życiu. Jacek Walkiewicz tak pięknie opowiadał, że już myślę, że teraz w niektórych waszych głowach powstaje właśnie ta myśl. A jak nie, dam. A jak się położę, to sobie poleżę. Kojarzycie? Mówił dokładnie o wierze w siebie. Ogromny kapitał. Na bazie tego kapitału warto budować swoje życie. I te kapitały, w mojej ocenie dzisiaj, jako osoby, która już kilkanaście lat pracuje w finansach i zrozumiała, co warto podnosić w swoim życiu, nad czym pracować, są inspiracją. Nad tym pracuję. W różnych obszarach tych rzeczy mam swoje zwycięstwa, mam swoje porażki, mam swoje procesy. Jest to zupełnie normalne. Zupełnie normalne. I w obszarze finansów te procesy również niektórzy z was mają. I to jest okej. Wczoraj miałem piękne doświadczenia. Dzisiaj zresztą one już też się rozpoczęły. Jestem przekonany, że będą również do końca tego dnia. A mianowicie setki, bo tak było, setki osób podchodziło do naszego stoiska, przybijało z nami grabę i opowiadały piękne historie swoich przemian finansowych. Niektóre z tych osób poznacie dzisiaj, bo będą zaproszone na scenę w ramach finału Metamorfozy Finansowej. Pan profesor, który jest dzisiaj z nami, również powiedział mi, że poinformuje was, ile wspólnie spłaciliśmy długów na przykład. To są piękne historie. I wiecie, co tam było? To nie było tylko o liczbach. Bo liczby to liczby. Statystyka to statystyka. To było o ludziach, gdy oni opowiadali swoje historie, jak mają mniejszy stres finansowy. Jak czują, że w końcu nauczyli się podstaw finansowych i dbają o to, czego im brakowało. Czy tak się nie zdobywa wolności? Swobody? Właśnie w ten sposób. Dbając o ten element i o inne kapitały, o których wspomniałem. I przez to, że to jest impreza finansowa, a ja też finansami się zajmuję, chcę rozszerzyć z tych punktów najbardziej punkt finansowy. A mianowicie chcę, żebyśmy wspólnie zagrali w grę, którą i tak gramy. Jesteśmy nieświadomi bądź świadomi tego, ale każdy z nas w tę grę gra. Każda nasza decyzja, mała bądź większa, świadoma bądź nieświadoma, prowadzi nas w określonym kierunku, zwiększając zależność bądź zmniejszając zależność. I to nie tylko w strefie finansowej, w każdej innej strefie życia, o której wspominałem. Zagrajmy wspólnie. A mianowicie, na kolejnym obrazku pokażę wam wszystkie punkty, które ja miałem w swoim życiu w obszarze finansów. Tak rozbudowałem w pewien sposób to, co uważam, żeby dzisiaj wam przekazać, czyli jak przechodzić zależność finansową, jak zmniejszać zależność finansową. A zaczniemy od tego, że każdego z was poproszę, żeby się odnalazł, gdzie w tym momencie się znajduje. Stańcie się świadomymi graczami. Na samym dole
Zobaczę jeszcze, jak to widać. Bardzo dobrze widać. Odnajdźcie swoją sytuację. Pierwszy poziom, za chwilę powiem o tym więcej. Przestań żyć na cudzych warunkach. Drugi, nie żyj od pierwszego do pierwszego. Trzeci, zapewnij sobie bufor bezpieczeństwa. Czwarty, rozpocznij inwestowanie nadwyżek. Piąty, zbuduj istotny dochód poza czasem pracy. Ostatni, uzyskaj swobodę finansowo-czasową. Zachęcam was do tego, żeby każdy odnalazł się, gdzie w tym momencie jest. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że te przestrzenie mają swój początek i koniec. Więc jest oczywiście różnica między tym, jak wchodzicie do rozpocznij inwestowanie nadwyżek, a jak jesteście już na końcu tego punktu. To oczywiście ma swoje jakieś odchylenie. A teraz kilka słów o każdym z tych poziomów. A mianowicie, pierwszy poziom, przestań żyć na cudzych warunkach. Miałem ten poziom w swoim życiu. Mieszkałem ze swoją babcią, również już byłem pełnoletni, która płaciła mi za studia zaoczne oraz utrzymywała mnie, moje funkcjonowanie. Żyłem na cudzych warunkach, ponieważ ktoś zapewniał mi mój byt finansowy, choć byłem już zdolny do pracy zarobkowej. To był ten okres tego Counter-Strike'a również, tak? 18 lat miałem, 19, również w ten sposób funkcjonowałem. Choć czasami zarabiałem jakieś pieniądze, to i tak je wydawałem później. W tej grupie również są osoby, które czekają na socjal. Bez niego nie są w stanie funkcjonować. Mają potężny poziom zależności finansowej. Mnóstwo takich ludzi w Polsce jest. Kolejny poziom, nie żyj od pierwszego do pierwszego. Również byłem w tym poziomie. A mianowicie, tyle ile zarobiłem, tyle wydawałem. I niektórzy z was być może pomyślą, że właśnie w tym poziomie są osoby, które zarabiają okolice minimalnej krajowej. Nie jest tak. Przeprowadziłem tysiące, myślę, wydaje, już spotkań z klientami, rozmawiając o ich sytuacjach finansowych. I widziałem różne sytuacje. W tej grupie mogą być osoby, które zarabiają 10 tysięcy miesięcznie, 15, 20, 30, 40. Rekordzista, którego znamy, raz z Grześkiem o tym mówiliśmy na kanale, 58 tysięcy miesięcznie zarabiał i tyle dokładnie wydawała ta rodzina. Uważam, że nie trzeba żyć za 58 tysięcy miesięcznie, żeby żyć bardzo dobrze w Polsce i warto z takiego budżetu budować swoją przyszłość finansową. On tego nie wiedział. Zaskoczę was, bo dzisiaj was poinformuję, wtedy tego nie mówiłem. Jego zawód to notariusz. Kancelaria notarialna. Czyli można powiedzieć, że człowiek z ciekawym stanowiskiem, z ciekawą firmą, oczywiście pełniący rolę po stronie specjalistycznej w tak zwanym cashflow kwadrant, ale jednak bardzo ciekawie, nie? I teraz popatrzcie się, z punktu zawodowego, z punktu finansowego, jeżeli tyle, ile zarabiał, tyle wydawał, miał już tam 40 parę lat, dom faktem nie miał na kredyt, miał za gotówkę, to czy ten człowiek budował swoją niezależność finansową w ten sposób? Czy jednak było niezbędne, żeby on był w tej kancelarii i podbijał kolejne akty notarialne, w szczególności hossy na rynku nieruchomości mu to grzało? Był tam niezbędny, potrzebował tam być, bo nie zbudował obok buforu, który zapewniał mu bezpieczeństwo finansowe, zmniejszając jego zależność. Więc w tym poziomie może być więcej osób. Zapewnij sobie bufor bezpieczeństwa. Bardzo ważny punkt. Ten bufor bezpieczeństwa to podstawowo żelazna rezerwa, którą zresztą w metamorfozie finansowej wręczamy w 3 pierwszych miejscach metamorfozy. Dzisiaj się to odbędzie. Żelazna rezerwa od 3 do 12-krotności miesięcznych wydatków w różnej formie. Backup, bufor. Nie mamy takiego stresu, jeżeli byśmy mieli na przykład stracić pracę. Ale w tym buforze bezpieczeństwa również będzie kwestia tego, żeby zadbać o takie ryzyka jak uszczerbki, choroby, śmierć. Zadbać o element sukcesyjny, zadbać o apteczkę finansową, podstawy i dokumenty finansowe, które są niezbędnikami w domu, żeby każdy z gospodarstw domowych wiedział, gdzie te dokumenty są, co one oznaczają. Radek, który tutaj jest z przodu, cześć Radku, kiedyś o tym mówił, że ludzie nie mają pojęcia, gdzie mają swoje ważne dokumenty. A jak oni nie mają pojęcia, a te dokumenty podpisywali, to dopiero rodzina. Jest to bardzo ważny aspekt, bezpieczeństwo finansowe. Więc jeżeli tego nie macie zbudowanego, warto w tym kierunku iść. Kolejno, rozpocznij inwestowanie nadwyżek. Uważam, że każdy powinien dojść do punktu, być może nie na początku, ale do punktu, by 20% swojego dochodu gromadzić i inwestować na przyszłość finansową, własną przyszłość finansową. Do takiego poziomu. Jeżeli nie jesteś w stanie 20%, rozumiem. Zacznij od 5%, zacznij od 2%. Pracuj nad tym systematycznie. I w ten sposób dojdziemy do punktu, który oznaczyłem taką zieloną tutaj kropką. Uważam, że ten punkt powinien każdy mieć na uwadze.
Realizując ten plan w ramach właśnie gromadzenia nadwyżek inwestycyjnych, posiadanie planu finansowego, by zadbać o swoją przyszłość finansową. By nie było tylko tak, że to pieniądze pracują na nas, ale to w końcu pieniądze pracują, nie tylko my na pieniądze, ale żeby też pieniądze pracowały na nas. Bo realnie rzecz biorąc, najważniejsze aktywo, które dysponujemy, czas, przeznaczamy w dużej mierze w stronę zarobków i pieniądze później przekazujemy na konsumpcję. Jest to okej, ale nie powinniśmy robić tego w całości. Bo realnie rzecz biorąc, jak ja widzę pieniądze, widzę majątek, to ja widzę swój własny czas. Tak do tego podchodzę. Z tego punktu widzenia. Więc plan finansowy i to podejście uważam, że powinien mieć zupełnie każdy, by zmniejszać swoją zależność. Zapytam, kto się z was ze mną zgadza, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zapewni godnych emerytur? Przeważająca większość sali, tak. Ja tak uważam. Zresztą raporty wszelkiego rodzaju wykazują to w danych. Już dzisiaj. Każda osoba, która ma 20, 30, 40 lat będąca na sali, potrzebuje mocno się zaangażować w ten punkt, w mojej ocenie. Osoby około 50 również potrzebują się to zaangażować. Dzisiejsi emeryci nie mają tak złych świadczeń. I to jest punkt, który uważam, że każdy z nas powinien zagospodarować w swoim obszarze działań finansowych. Dzięki temu zmniejszy swoją zależność finansową i dzięki temu będzie miał inne zupełnie spostrzeganie na świat. Będzie mógł dotykać tych innych wartościowych rzeczy, które chce w życiu powoływać. Wiecie, jaki jest główny powód kłótni w małżeństwach? Pieniądze. Albo brak rozmawiania o pieniądzach, wcale nie ich brak. Brak rozmawiania o tym. I wypominanie sobie, ty zarabiasz dychę, ja piątkę i ja wkładam więcej. Niefajne. Drugie, brak tych środków finansowych i wyzwania z tym związane. Wiecie, jakie emocje się budują na bazie takich komunikatów? Jak się żyje? No nie jest to nic idące w kierunku wolności, więc to są obszary, o które warto zadbać. Po tej zielonej kropce następują kolejne piękne obszary. Zbuduj istotny dochód poza czasem pracy. Istotny dochód to ten, który pozwoli choćby część naszych kosztów egzystencjalnych pokryć właśnie z bieżącego dochodu poza naszym czasem pracy. Może to być know-how, jakie komuś sprzedaliśmy, może to być nawet prawa autorskie z książki, jest to też okej. Może to być właśnie zwrot z kapitału, który mamy zainwestowany. A kolejno zbuduj sobie swobodę finansowo-czasową, czyli ja mogę, ale nie muszę pracować i funkcjonuję na oczekiwanym standardzie życia. Każdy z tych poziomów w moim życiu już miałem lub mam. I rozmyślałem kilka tygodni wcześniej, jaki punkt oznaczyć jako punkt, do którego warto byśmy wszyscy dążyli. Bo kiedyś mówiłem, że każdy z nas powinien uzyskać swobodę finansowo-czasową. Każdy ma zbudować majątek, biznes tak, żeby to działało bez niego i żeby te pieniądze same leciały do niego. Ja na bazie tego wygenerowałem gigantyczny stres, gigantyczną presję i zaniedbałem inne kapitały, o których mówiłem wcześniej. Dziś wiem, że to nie jest jedyny właściwy kierunek. Ten właściwy kierunek z mojej perspektywy to jest ten, by zadbać podstawowo o bezpieczeństwo. A podstawowe bezpieczeństwo w mojej ocenie jest tu i teraz. Żelazna rezerwa, apteczka finansowa, bezpieczeństwo ryzyk zdrowotnych, dbałość o budżet, salda majątkowe, ocena aktywów i pasywów, podstawy, które w kursie metamorfozy finansowej możecie uzyskać. A kolejno bezpieczeństwo przyszłości, budowanie majątku, by nie mieć stresu na tak zwaną starość. Nie mieć stresu na tak zwane późniejsze lata i korzystać z tego, co nas otacza, z tej wolności, którą kiedyś wypracowaliśmy sobie, wywalczyliśmy. Nie każdy z nas brał w tym udział, ale jednak żyją osoby, które brały w tym udział. Jestem im ogromnie za to wdzięczny. I dziś właśnie z tą inspiracją do was przychodzę, by zadbać o swój poziom zależności, zmniejszać poziom zależności, a na scenie za chwilę pojawi się grupa osób, która będzie wspólnie zastanawiała się nad tym, jak jeszcze lepiej przekazywać informacje, byśmy efektywnie z tego mogli korzystać. Pamiętajcie, metamorfoza trwa. Dzięki wielkie! Dali ci hałas, co? Jak na wejściu. Jeszcze raz? Dali ci hałas na wejściu. Tak. To tylko poświadcza temu, jaką macie wspaniałą społeczność.